Cześć, w końcu skończyłem tą serię z Libanu. Czuję się, powiem wam, wolny. Pora na reset i zmianę klimatu. Dzisiaj zabieram was do Makau, czyli azjatyckiej stolicy hazardu. Lecimy. Wyobraźcie sobie miasto, które zarabia 6 razy więcej na hazardzie niż Las Vegas. To historia o mieście, które gra bez końca i o miejscu, gdzie gra nigdy się nie zaczęła. To Makau, azjatycka stolica kasyn, gdzie każdego dnia przepływają miliardy, a fortuna zmienia właściciela co sekundę. Miasto zbudowane na marzeniach o bogactwie, ekstrawagancji i hazardzie. I pośród tego wszystkiego stoi coś dziwnego. Hotel za $1 miliard. Zbudowany jak pałac dla cesarza. I jest całkowicie pusty. Gdzie my w ogóle jesteśmy? Makau. Nie pomyliłem się. Nie Makao, nie Macau, tylko właśnie to. Makau, czyli specjalny region administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej. Brzmi oficjalnie, no nie? Makau było portugalską kolonią przez ponad 400 lat. Dłużej niż Brazylia. To właśnie Portugalczycy jako pierwsi Europejczycy założyli tu stałą osadę handlową w XVI wieku, płacąc czynsz Chinom za dzierżawę tego skrawka lądu. Dopiero w 1999 roku Makao wróciło pod skrzydła Chin, ale duch Europy nadal tu błąka się po zaułkach i kafelkach. Dziś to azjatyckie Las Vegas, to najbogatsze miasto hazardu na świecie, ale nie ma tu ani Elvisa, ani szybkich wesel w kapliczkach. Jeśli odejdziemy 2 kroki od świateł kasyn, Makau zmienia ton. Z neonowego szału przechodzimy w ciszę Starego Miasta, w cieniu świątyń i portugalskiej architektury. I właśnie w tym miejscu, między złotą ruletką a poszarzałą mozaiką, zaczyna się ta historia. Nie o bogactwie, nie o hazardzie, o kontraście i o tym, co zostaje, kiedy zgasną światła. Moi drodzy, za moimi plecami znajduje się najbardziej luksusowy hotel na świecie. The 13. Hotel 13. Nigdy chyba się nie nauczę tego dociskania do górnego podniebienia języka, żeby powiedzieć 13. Co trzeba mieć w głowie, żeby zbudować hotel za ponad $1 miliard i nigdy go nie otworzyć? The 13. Nazwa jak z horroru klasy B, ale to nie jest fikcja. To hotel, który miał być najdroższym budynkiem mieszkalnym na świecie. Cena budowy? $1,5 miliarda. Każdy pokój zaprojektowano tak, żeby wyglądał jak sypialnia Ludwika XIV, ale z Wi-Fi i Netflixem. Cena za noc? Nawet 100 000 zielonych. Złote klamki, barokowe freski, łóżka jak trony, wanny większe niż kawalerka. Winda? Cała w marmurze. Personel miał być szkolony przez prywatną firmę, która specjalizuje się w obsłudze ludzi z majątkiem przekraczającym $1 miliard. Za tym wszystkim stał Steven Hung, milioner, inwestor, wizjoner, albo jak mówią niektórzy, azjatycki Gatsby. W pewnym momencie zamówił 30 Rolls-Royce'ów. To było największe zamówienie w historii marki. Rolls-Royce wysłał nawet specjalny zespół, żeby z nim współpracować, a Hung podobno poprosił o to, żeby dywaniki pasowały do jego zegarka. Hung był bardziej showmanem inwestycyjnym niż wielkim bogaczem. On potrafił stworzyć wizję i przekonać ludzi, że jest warta tych pieniędzy. Tyle, że wizja okazała się zbyt ciężka, by ją udźwignąć. Był przekonany, że tworzy nowe Monte Carlo, świątynię luksusu. The 13 nigdy nie otworzył się w pełni. Pracę zatrzymano, licencja hotelowa przepadła. Goście nie zdążyli nawet zarezerwować noclegów. Dziś The 13 stoi jak relikt z innego świata. Pałac bez króla. Obietnica, która nigdy nie została zrealizowana. W mieście, które nigdy nie śpi, powstał hotel, w którym nikt nigdy nie zasnął. Ale ochrona wszędzie siedzi, no ktoś to ochrania. Jak widzimy, sypie się tutaj, popatrzcie, coś odpadło na suficie. Chociaż jak patrzę tak na niego, to wcale to jakieś takie superowe nie jest. Jedyne, co mi się rzuca w oczy, to okna, które są niewymyte. Tak, a zaraz się zbliża Wielkanoc. Wymyłeś okna? Jak tu w ogóle trafiłem? Do Makau nie przyleciałem, ani nie wjechałem. Tylko wpłynąłem. Szybka łódź z Hongkongu.
Siadamy, lecimy do Makao. 手站嘅車用呢啲啊，你睇睇啦，喺車站有個等嘅用呢啲啊。 60 minut fal, klimatyzacji i foteli, które niby wygodne, ale nie na tyle, żeby zasnąć. Pasażerowie cisza. Jakbyśmy wszyscy jechali na egzamin z życia i nikt nie był przygotowany. Usiadłem sobie tutaj w biznes klasie. Nie ma żadnej obsługi, która by mnie miała skontrolować, więc wykorzystałem ten momencik. Spróbuję wam coś tu pokazać przez tą szybę, ale niewiele widać, bo ta sól, która siedzi na szybie. O, jednak przyszedł pan z obsługi i mnie trochę wyprostował. Nie mogę tam siedzieć, więc wracam na swoje miejsce. Jak fajnie buja. Tu przypłynęliśmy. Spokojnie się wychodzi z tego promu, przechodzi się przez kontrolę paszportową. Pan daje taką karteczkę, tak samo w Hongkongu. Pogoda jest idealna, bo do podróży uwielbiam taką 16-17 stopni. Zawsze można bluzę zarzucić albo się rozebrać, jak jest gorąco. Makao przywitało mnie deszczem, ale ja nie dyskutuję z pogodą. Jest jak jest, trzeba się po prostu dostosować. Jako jeden z nielicznych wpłynąłem do Makao bez cienia chęci hazardu, bez planu na wygraną. Po prostu ciekawy, co się stanie. Wziąłem nie tą... Thank you. Nie tego busa. Muszę z buta iść na w ogóle inną wyspę. W Makao stoi wieża wysoka na 338 metrów, czyli jest wyższa od wieży Eiffla, tej oryginalnej oczywiście. Z górnej platformy można skoczyć na bungee. To najwyższy skok z budynku na świecie. 233 metry. W Chinach można skoczyć z przeszklonego mostu z 260, a w Szczecinie z komina z 252, ale to nie jest klasyczny skok bungee, tylko dream jump. Bardziej jak huśtawka niż swobodny spadek. Ja tutaj nie skakałem i nie zamierzałem. Czekałem dość długo na jakiegoś śmiałka, ale tamtego dnia nie było chętnych. Pogoda nie zachęcała na taką atrakcję. Nie muszę tego przeżyć, żeby widzieć, że jest to mocarne przeżycie. Jak widzicie, możemy tak skoczyć na bungee. Podzielcie to wszystko przez pół i wyjdzie wam w złotówkach. Różne opcje z t-shirtami, z certyfikatem, z nagrywaniem. Mamy też wspinanie się na samą wieżę, to 2 godziny trwa. Chodzenie po krawędzi. Nie będę was dłużej trzymał w niepewności. Zmierzamy zobaczyć pandy. Tak, wielkie pandy, pandziory takie ogromne jak niedźwiedzie. Ale mi coś bije palma, ale to dobry znak, dobry humor powrócił, energia, dobra wibracja jest, a o to chodzi w życiu. Miałem słaby dzień wczoraj, ale po każdej burzy wychodzi słońce. Halo. To wiem, że to jest dla dzieci, ale trzeba mieć tą cząstkę dziecka w sobie, żeby cieszyć się życiem. Wejście. Nikt się tu nie płaci za bilety. Czy to możliwe, że jedyna istota, która tu naprawdę żyje po swojemu, to panda? Tuż obok hotelu za $1 miliard mieszkają sobie pandy. Nie grają w ruletkę, nie noszą zegarka za 100 000, nie przewijają Instagrama szukając sensu życia. Ich plan dnia? Jeść bambusa, trochę siedzenia i wygodna pozycja do drapania się po brzuchu. Zoo to nie moja bajka. Do delfinariów nie chodzę w ogóle. Płacenie za to, żeby patrzeć na smutne zwierzęta w akwarium jest, mówiąc wprost, bardzo słabe według mnie. Tutaj też są za kratami, ale nie ma popcornu, nie ma show, tylko ty i zwierzak, który ma wszystko gdzieś. Nie mogę ich uwolnić, ale mogę się chociaż uśmiechnąć, pokazać, że ktoś nie przyszedł tu dla selfie, tylko po chwilę spokoju. Ruszyła się, ale to jest wielkie zwierzę. I znowu będzie skubać. I tak co? Ojej! Jest moc w tej szczęce. Obraca tym patyczkiem. Jak człowiek wykałaczką po zjedzeniu jakiejś wołowinki. Kurde, spociły mi się oczy aż. Pomyślałem sobie o córeczce. Taką maskotkę miała pandę dużą, przyczepioną małą pandą. I tutaj możemy zobaczyć na żywo taką pandę. Szkoda, że w niewoli. Serce boli. Panda nie może sobie coś znaleźć miejsca. Chodzi z miejsca na miejsce.
Ale to dobrze, tutaj nam bardzo fajnie pozuje. O, tam jednak za kamieniem, żeby ją nikt nie widział. Najadła się i poszła spać. Zobaczmy, jak wygląda kupa pandy. Takie szyszeczki, jak będę kiedyś Chiny zwiedzał i natknę się na takie szyszki, to wiem, że jestem na dobrej drodze. Makao udaje Londyn, Wenecję i Paryż, ale ja byłem tam naprawdę. Czy to się w ogóle da porównać? A The Venetian? Kanały, gondole, pałac dożów, wszystko pięknie wymodelowane. Tylko gondolierów brak, bo jest chyba poza sezonem. Byłem 2 razy w prawdziwej Wenecji i choć nie pachniała najlepiej, to przynajmniej była prawdziwa. Ali jeszcze tam nie zabrałem, ale wiem, że jak ją kiedyś tam zabiorę, to będą kolejne wspaniałe wspomnienia. I może właśnie dlatego to wszystko wydaje się trochę dziwne, bo ja już byłem w tych miejscach, a tu ktoś próbował je narysować z pamięci. Pięknie, ale zupełnie nieprawdziwie i sztucznie. Byłem przed chwilą w kasynie. Był to mój pierwszy raz w jakimkolwiek kasynie. Nigdy w życiu nie byłem w takim miejscu. Podszedłem do pana, który tam stoi na ochronie, zapytałem się, ile tutaj jest tych stołów do grania i w co ci ludzie grają. Okazało się, że grają najpopularniejszą grę tutaj, baccarat. Nie wiem, na czym to polega, wygląda trochę jak poker. Wszystko jest w chińskich znakach, ale słuchajcie, rozwaliło mi mózg. Stołów jest chyba grubo ponad 1000, jest ruletka oczywiście, jest blackjack, są maszyny, stoły od $500 zaczynają się do kilku milionów można wejść. Setki, tysiące. Po prostu nie da się tego opisać, nie mogłem kamerować. Po środku, jeśli można powiedzieć, że tam jest środek, sklep Rolexa, a nad nim jest fresk niczym w kaplicy sykstyńskiej. Kosmos, aha! I pan od ochrony jeszcze powiedział, że to jest największe kasyno na świecie. Jeszcze ciekawa rzecz, tam w środku jest dużo pokoi do palenia. No muszą na pewno ludzie się zrelaksować, jeżeli grają duże stawki. Dalej mi się kręci w głowie od tych wszystkich kolorów, slotów, kostek, kart. Nie, moja ruletka to jest w naturze, w lesie, w górach, na łonie natury. Nie wiem, czy słyszycie, ale 4 pory roku Vivaldiego. Zima. The Londoner, makieta Londynu, z autobusem, Big Benem i parlamentem z plastiku. Wygląda nieźle, ale nie pachnie jak metro na linii Northern Line w godzinach szczytu. Zobaczmy, czy da się do kogoś zadzwonić tu stąd. Halo? Winston Churchill? Dzień dobry. Ja się chciałem zapytać, co w sprawie Polski zrobiliście. Nic? No właśnie. Żegnam. To był telefon, który przeniósł mnie w czasie. W Londynie mieszkałem 9 lat. Dla mnie to nie atrakcja, to czyste wspomnienia. A kiedyś zabrałem też Tamalę. I nie po to, żeby zobaczyła czerwony autobus. Po to, żeby zobaczyła mój dawny świat. Wszedłem też do tego kasyna londyńskiego. Przepych równie wielki jak w tym weneckiej części. Posadzka marmurowa, na której od patrzenia się można poślizgnąć. Ludzie w emocjach, targający karty. Patrzyłem, jak grali w pokera. To akurat znam i było, że tak powiem, menu na stole po angielsku. Tutaj były trochę wyższe stawki. Najniższą widziałem $3000. To akurat to nie jest dolar amerykański, tylko o dziwo z Hongkongu dolar. Więc przez pół. 1500 zł było najmniejsze wejście, ale były stoły za 2,5 miliona, za 5 milionów i nawet za 7,5 miliona. Czyli 3,5 miliona złotych, nie więcej. Grali ludzie może nie o miliony, ale o setki tysięcy. Widziałem, że było w grze. Emocje sięgały zenitu. Widziałem to podenerwowanie, zaciśnięte pięści, oczy wbite w krupiera, też w innych, z radości, ze złości. Pełen przegląd, pełne spektrum emocji na ludzkich twarzach. Czy bym chciał zagrać? Nie wiem, czy moje życie by się tak zmieniło od jakiejś większej ilości gotówki? Może na gorsze.
Nie wiem. Wiem jedno, że za nie jeden taki rzut mógłbym jeździć cały rok. Potem mamy Paryż, wersja z kasyna. Wieża Eiffla w mniejszej skali, fontanna z placu Concorde i romantyzm, który kończy się w momencie, gdy postawisz 500 dolców na zły numer. Do Paryża pojechałem pierwszy raz, kiedy miałem 12 lat. To był mój pierwszy zagraniczny wyjazd. Moja mama tam mieszkała przez kilka lat. Zresztą część rodziny mieszka do dziś. Byłem tam chyba z 7 razy. Potem zabrałem też Tamalę. Była wieża, Disneyland, Wersal, rodzina. Wspaniały czas. Jedna rzecz była tu inna. Podszedłem do stolika, przy którym nagromadziła się duża liczba ludzi. Przykuł też moją uwagę. Stanąłem z boku, nie wiem w co oni grali, ale wiem, że w pewnym momencie Kruper przegrał niesamowitą ilość pieniędzy, później wygrał, a na koniec, jak tuż przed moim odejściem, jeden pan był tylko przy stole i było w grze 1,5 miliona. Ale pokazały się emocje, ludzie po prostu przeżywali, darli się, niektórzy podnosili głos, niektórzy załamywali ręce, niektórzy wyciągali jeszcze karty kredytowe. W momencie jak Krupier wygrał, część z nich już nie kontynuowała, ale ten pan wygrał do 1,5 miliona. No, wow! O! No to teraz zacząłem myśleć. 1,5 miliona dolarów z Hongkongu. 800 000 złotych blisko. Ile ja bym za to pojeździł w moim stylu? Proszę o subskrybowanie, o danie znaka w komentarzu. Pora teraz znaleźć ścieżkę na ten najwyżej położony tutaj punkt. To chyba tam. Tutaj jest jakaś droga, przynajmniej mi mapa tak wskazuje. A ta górka znajduje się, o proszę Państwa, tam. Dobra, nic nie jedzie. Wbijamy. Camino Antigo de Chac Mimpun de Colón. Dobra, lecimy. Wszędzie są takie znaki, że zapalenie w miejscu publicznym 1500 pataków, czyli 7,5 stówki. Wygląda jak tędy, ale tu zupełnie. Którędy to mamy iść? Nic, wracamy chyba po tych kamieniach. Tak, tu jest obejście. Jakoś się tam przedostaniemy. To chyba tędy. Wzdłuż tych kamieni na mapie niby pokazuje, że to tu, ale tu jest kompletnie zarośnięte. Tu chyba 1000 lat tędy nikt nie szedł. Chyba nie przez takie kosówki się szło w Tatrach. Zobaczcie, ciężko tutaj coś ogarnąć. Jest jakaś rura, przyjaśnia się. Jest chyba ścieżka. O, wyszliśmy gdzieś. Tak, stąd wyszliśmy. I bijamy tu do góry. Jest ścieżka, to było tędy. O, jaki ptaszek, dzień dobry. Tu jakiś skurczybyńsków, węży nie było tylko. Ale tu jest normalna ścieżka. Ja poszedłem. Poszedłem jakimś kosmicznym przejściem. O to chodzi, o to chodzi. Tutaj można sobie usiąść. No to jednak uczęszczana jest ta droga. Inaczej. Wróćcie. O. O. Raz i dwa, raz i dwa. Brakowało mi trochę takiego outdooru. Bardzo mi brakowało. I powrót. I tak to wygląda solo filmmaking. Raz do góry, raz na dół. Raz na dół i raz do góry. I chwyć kamerę. I przestaw. To się tak wydaje. Takie 2 sekundy, jakieś przebitki. A się trzeba narobić. Nie ma, że boli. Hello. How are you? Hi.
Jesteśmy! Alto Decolone. Proszę bardzo, jest nawet udokumentowane. 170 metrów. Highest point of Alto Decolone. Wow. Michał Rusin solo po planecie. Najwyższy punkt w Makao. Całe 170 metrów. No nic, dotarłem tu po małych przejściach, po krzaczorach, po kamieniach, po wodzie, po normalnej ścieżce, ale jesteśmy. Nie wdrapałem się tu po selfie, po prostu chciałem na chwilę spojrzeć na to wszystko z boku, a może trochę i z góry i sprawdzić, czy to jeszcze miasto, czy kolejna scenografia. Czy można poczuć coś świętego w miejscu, którego nie rozumiesz? Wow, nearly. Little bit cheating. I will give one more try because I got this small coin. Never mind. I'm lucky enough. I'm alive. Thank you. Gdy Portugalczycy przypłynęli w XVI wieku, przy brzegu stała tylko ta świątynia. Miejscowi powiedzieli Amagau. Portugalczycy zrobili z tego Makao, czyli tak, miasto hazardu i miliardów wzięło nazwę od bogini rybaków. Zbudowana została w 1488 roku. Świątynia wygląda spektakularnie. Nie ma wprawdzie tu marmurów ani ścian ociekających złotem, jest za to poczucie świętości tego miejsca, spokój i wspaniały styl Orientu. Była kilkukrotnie niszczona przez żywioły, ale zawsze odbudowywana przez mieszkańców. Ludzie przychodzą, modlą się, palą kadzidła, wrzucają swoje prośby do bambusowej tuby. Ja nie wiem, o co dokładnie tu chodzi, nie znam tych modlitw, nie znam tych wszystkich symboli, ale czuć, że to miejsce działa, nie pod turystów, działa dla tych, którzy tu naprawdę przychodzą. Dobrze było mi tutaj pobyć przez dłuższą chwilę. Czy bogowie jeszcze patrzą? Jeśli tak, to co widzą? Nieopodal świątyni na wzgórzu stoi postać bogini Ama. Legenda mówi, że Ama była ubogą dziewczyną, która szukała łodzi, żeby przedostać się przez morze. Odmówiono jej, bo nie miała pieniędzy, aż w końcu zabrał ją jeden rybak. Po drodze wybuchł sztorm, wszyscy zginęli, poza nimi. Po dopłynięciu do brzegu Ama zniknęła, a potem pojawiła się w tej świątyni jako bóstwo. To bogini mórz, opiekunka żeglarzy i podróżników. Ama patrzy dumnie, jak to matka, na to swoje dziecko, na całe Makao. Tak mnie przysuszyło, byłem tutaj przy tej maszynie vendingowej. Chciałem zapłacić kartą, ale się nie da, bo tu jest taki czytnik tylko na te chińskie różne płatności. Nie da się też wsadzić kasy, pomimo że jest slot i na monety nie działa, i na banknoty nie działa, ale przychodził pan, który tu pracuje i mi kupił. Nie chciał gotówki. Dobro wraca. Jestem bardzo wdzięczny, bym się pizzę za ten napój. Lecimy gdzieś w ciekawe miejsce, następne. Ajajaj. A to co tutaj za przejście jest? Na pewno jakiś szczyt. Rampa de Peña. Zbijamy. Dużego podejścia tutaj nie ma. Zaraz będziemy na szczycie. Dziwnie te samochody tutaj stoją pod górę. Tak jakby jakaś dziupla była. Widać, że długo tutaj niektóre stoją. Niektóre świeże. Ten jest świeżutki. Tutaj jesteśmy w ogóle na takim jakimś... Nie wiem, co to bunkier jest? Świeci się światło. Nie chcę tu jakiegoś alarmu uruchomić. Ale te bezdomni mieszkają. Chyba tak. O kurde. Ale faza. Tu można wyjść. Tu ktoś śpi, nie? Urbex. Tu jest jakiś inny budynek. Dobra, wracam do mojej torby.
się przechodzi, tu się wchodzi, tu na pewno ktoś spał. Nie wiem, czy dzisiaj kartony rozłożone. Dobra. Taki małe, co nieco, z urbexa. Opsa. Nie planowałem tutaj iść, ale coś mnie przyciągnęło na to wzgórze. W Makau większość świątyń pachnie kadzidłem i czerwonymi lampionami, ale jest jedna, która pachnie jak Lizbona po deszczu. Kaplica na wzgórzu Penia, zbudowana przez rozbitków, przez ludzi, którzy ocaleli i chcieli coś po sobie pozostawić. Stąd patrzyli na Makau, zanim odpłynęli. Fuksło mi się, bo mam akurat miejsce z samego przodu, będziemy wszystko widzieć. No i ruszamy. Wjechałem do Makau łodzią, a wyjeżdżam autobusem przez most, którego jeszcze parę lat temu nie było. Most Hongkong, Zhuhai, Makau. Długość 55 km. To najdłuższy most morski na świecie. Łączna długość z tunelami i wiaduktami. Sam most ma 35 km, co też robi piorunujące wrażenie, ale dochodzi do tego 7 km tunelu podwodnego i kilka sztucznych wysp po drodze. Budowano go od 2009 roku przez 9 lat. Łączy Hongkong, Makau i Zhuhai, czyli Chiny kontynentalne. Wcześniej trzeba było płynąć promem. Teraz jazda trwa około 40 minut, tylko że nie każdy może z niego skorzystać. Trzeba mieć specjalne pozwolenie, nie możesz sobie po prostu wjechać prywatnym autem. Most robi ogromne wrażenie, technicznie i emocjonalnie. A za mną pozostaje miasto, które udaje inne miasta. Kasyna, światła, sztuczne niebo na suficie, ale jak się dobrze przyjrzeć, to między tym wszystkim jest coś prawdziwego. Panda, która je bambusa, jakby nigdzie się nie spieszyła. Świątynia, która nie potrzebuje biletów. I ten duch portugalskich żeglarzy. Makau to dziwne miejsce. Wszystko jest tu zrobione, wyliczone, zaplanowane. Ale nie wszystko da się przewidzieć. I może właśnie to zapamiętam najbardziej.